Cześć, witam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak przygotowuję drewno do swoich zbiorników ze szczególnym zaznaczeniem dla mojego drewnojada. Dzięki temu zyskuję smaczne i pożywne drewno. Drewno, którego używam, zazwyczaj pozyskuję po wycince gdzieś gałęzi. Wybieram takie, które mi się podobają. Tutaj mam kawałek śliwy, bodajże. Tak. Widać, może teraz to widać. Drewno ma już taką lekko brązowo-fioletową barwę. Moczyło się jakieś 2 lata. Teraz należy usunąć korę. Często robię tak, że po roku usuwam korę. Ten kawałek po prostu przeoczyłem. Dzięki czemu mogę dzisiaj nagrać film, bo nie mam obecnie innego kawałka, który mógłbym wykorzystać. Do moczenia jakichś dłuższych kawałków używam beczek. To jest akurat 100-litrowa beczka. Nie wiem, czy to będzie widać. W środku moczą się różne patyki. Niestety odbija nam się wszystko. Tu mam taki długi badyl. Momento. Tu mam taki długi badyl. Jak widać, beczka ma metr. On wystaje na jakieś 70-80 cm. To jest kawał dębu. No jest za długi do beczki, dlatego moczę go na razie w połowie. Za jakieś pół roku okoruję go. No i odwrócę w drugą stronę. Zależy mi tutaj akurat w tym przypadku na wygniciu tej kory, żeby ją było łatwo usunąć. Normalnie, gdybym miał odpowiednio długi pojemnik, to moczyłbym tak jak pozostałe drewno przez 2 lata ten kawałek, no ale tutaj jest to niemożliwe akurat. Natomiast jest to dąbek, więc nie powinien nic złego oddać do wody. Czemu w ten sposób robię to i czemu to trwa 2 lata? Chodzi o to, żeby wygniła ta miazga, która jest w drewnie. No i żeby przegniło łyko, żeby było łatwo oddzielić korę. To mniej więcej po roku się łatwo już robi. No a te łatwo rozpadające się substancje, które są w drewnie, zdążą przez rok, 2 wygnić już. Chodzi o to, żeby to nie działo się w akwarium, ponieważ będzie nam psuć wodę. Otóż i nasz kawałek. Ostry nożyk. On ma tutaj jeszcze taką piłkę, co jest przydatne. Czasem coś trzeba obciąć. Zwyczajnie skrobiemy. Jak widać, takie drewno bardzo łatwo schodzi. Znaczy kora, chciałem przepraszam powiedzieć. Jak widzieliście, wiele pracy nie trzeba było włożyć. Oczywiście to taki mały kawałeczek. Z większym kawałeczkiem trzeba więcej popracować. Ważne jest, żeby dobrze wyczyścić wszędzie te resztki łyka. Jak widzicie, ma cała masa miazgi drzewnej. Gdyby tą miazgę zostawić, to wszystko to gniłoby w akwarium i psułoby wodę.
Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio spreparować drewno do akwarium. To drewno jest częściowo sfermentowane poprzez to moczenie w wodzie. No i dzięki temu, że jest częściowo sfermentowane, będzie przysmakiem dla mojej panaki. Oto zyskałem nowy kawałek drewna. Jak widzicie, całkiem fajnego koloru jest. To jest śliwa. Taka żółto-złotawa, bym powiedział. Znaczy, no, kolor tego drewna żółto-złotawy jest. Bardzo ładny. No i na pewno będzie smakował moim rybom. Widać tu też ślady żerowania owadów na tym drewnie. Dość ciekawie wygląda ten kawałek. Wygląda dość naturalnie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.